Cześć, witam Was Energik w recenzji gry The Vanishing of Ethan Carter. Grę dostałem dzięki uprzejmości pana Adriana Chmielarza do testów. Jest to pełna wersja, przed chwilą ją ukończyłem, no i mogę już powiedzieć moje pewne spostrzeżenia. Przede wszystkim gra, na co warto zwrócić uwagę, gra wykorzystuje nową technologię, znaczy nową, tak jak mówiłem przy okazji gameplayu, nie nową, ale pierwszy raz, właściwie chyba jeden z pierwszych razy użyta w grze. Jest to fotogrametria, czyli robienie zdjęć obiektom, następnie na podstawie tych zdjęć budowany jest model 3D. Muszę przyznać, że to się doskonale sprawdza. Wierzcie mi, że grafika w Ethanie Carterze rzuca na kolana i jest naprawdę, naprawdę jest na czym oko zawiesić. Gra jest przygodówką, jednakże nie jest to przygodówka taka jak myślicie. Jest to troszkę inaczej. Przede wszystkim to, na co warto zwrócić uwagę w tej grze, to narracja, bo myślę, że głównym tematem tej gry to jest doskonale poprowadzona narracja. Nie macie żadnego hada, nie macie żadnego inwentarza. Gra nie prowadzi za rączkę. Już na samym początku, na samym starcie gry dostajemy informację, że gra nie będzie nas prowadziła za rączkę. Jesteśmy my. Autorzy, The Astronauts, wrzuciło nas po prostu w fajne otoczenie, fajną miejscówkę, która jest gigantyczna. Nakreśliła nam początek historii. Jesteś Paul Prospero, starasz się rozwikłać zagadkę zaginięcia Ethana Cartera i już. To, co zrobisz dalej, zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Szukanie kolejnych wskazówek, rozwiązywanie kolejnych zagadek jest całkowicie zależne od Ciebie. Jeżeli w którymś miejscu utkniesz, trudno, nie przejdziesz gry. Nie ma żadnych podpowiedzi, hintów itd. Myślę, że to jest bardzo fajne i to jest właśnie takie pewne przeświadczenie, że jesteśmy zdani na siebie i musimy albo sobie poradzić, albo nie. Adrian Chmielarz doskonale zbudował właśnie tą narrację tej gry, dzięki temu grając tą grę nie czułem się do niczego przymuszony. Gigantyczny teren, po którym się poruszam, aczkolwiek jeżeli się przejdzie grę, no to już on już nie robi takiego wrażenia, ale na początku, gdy zaczynamy grać, faktycznie ten teren jest dosyć duży. Pozwala na swobodną eksplorację, całkiem, tak jak mówię, całkiem sporych połaci terenu. Rozwiązujemy sobie zagadki. Zagadki są dosyć proste. Paul Prospero posiada takie moce nadprzyrodzone, dzięki którym może na zasadzie przypominania sobie pewnych faktów może odbudować jakby pewną część zdarzeń, które się działy wcześniej. Głównie chodzi tutaj o morderstwa. To, co na pewno mi się podobało, to niesamowity klimat całej gry. To nie jest, słuchajcie, gra dla graczy z ADHD, którzy jeżeli nie naciskają 20 razy na sekundę klawisza myszy, żeby zastrzelić kogoś w Call of Duty, to dla nich to nie gra. To jest troszkę innego rodzaju gra. To jest gra, którą się przeżywa. Gra, która toczy się niespiesznie. Raczej ona nawet zachęca do tego, żeby nie śpieszyć. Powoli sobie chodzić po tym terenie, zwiedzać, rozwiązywać zagadki. Do tego jest taka klimatyczna muzyka, która również powoduje to, że nie musimy się spieszyć. Możemy sobie powoli starać się rozwikłać zagadkę. Gra nie jest długa. Nie powiem dokładnie, ile trwa, ale nie zajęło mi tego długo i muszę przyznać, że byłem zaskoczony długością tej gry, że ona jest jednak dosyć krótka. W tej grze też nie można zginąć, także jeszcze bardziej zachęca to do tego, żeby eksplorować ten teren i zwiedzać. Tak naprawdę głównym bohaterem tej gry jest właśnie to otoczenie, wykonane na Unreal Engine 3.0. Naprawdę zachwyca. Poruszające się drzewa, niesamowita jakość, nowa jakość tekstur obiektów, kamieni, traw, drzew. To naprawdę wygląda świetnie. Tak jak mówiłem, gra niczego nie narzuca, jesteśmy rzuceni po prostu w środek jakiejś miejscówki i od nas zależy, co oczywiście dalej. Tak jak mówiłem, gra nie jest trudna. Jedyna zagadka, która może sprawić trudność, to zagadka z drzwiami, na zasadzie, które są takimi portalami, ale nie chcę tutaj za dużo spoilerować. Też starałem się dobierać tutaj fragmenty gameplayu, żeby nie rzucać spoilerami.
Sama zagadka Ethana Cartera na końcu faktycznie zaskakuje. Gra ma zaskakujące zakończenie, którego co prawda się nie spodziewałem, ale muszę przyznać, że jest niezłe. Nie ma może takiego gigantycznego szokera, ale jest dosyć myślę ciekawie zorganizowane. Tak jak mówiłem, gra przede wszystkim stawia na niesamowite widoczki i jeden chyba zakłada, nie wiem, ale jeden z widoczków jest chyba inspirowany morskim okiem, tak przynajmniej mi się skojarzyło, patrząc właśnie na ten widoczek, że to może być morskie oko. Tak jak mówiłem, w grze nie posiadamy czegoś takiego jak inwentarz. Zbierane przedmioty automatycznie Paul wie, w którym miejscu użyć, znaczy automatycznie używa w odpowiednich miejscu. Podobnie mamy fajnie zorganizowany sposób, w jaki Paul myśli, widząc jakąś na przykład ofiarę, pojawiają się takie napisy latające wokół, które mówią nam, o czym dana postać myśli, i następnie możemy zobaczyć, jeżeli jest jakiś przedmiot, gdzie ten przedmiot znajduje się w lokacji. Mamy taką małą podpowiedź, ponieważ on jakby widzi to w swoich myślach i możemy ten przedmiot zebrać i użyć. Tak jak mówiłem, jeszcze fajne jest to, że Paul potrafi odtworzyć pewne wydarzenia, które działy się wcześniej. Mamy to na zasadzie też takich krótkich sekwencji, które musimy ustawić w odpowiedniej kolejności, aby one ze sobą grały i potem zobaczyć całą sekwencję od początku do końca. Nie jest to zbytnio trudne, patent troszkę przypominał mi to cofanie czasu w Remember Me. Tam troszkę było na innej zasadzie, ale bardzo mi to przypominało. To, co mi się podoba, to to, że gra naprawdę jest niesamowicie klimatyczna. Pierwszy raz od dłuższego czasu, przyznam wam szczerze, pierwszy raz od dłuższego czasu udało się grze mnie zaciekawić tajemnicą, którą w sobie kryje. Naprawdę byłem zainteresowany, jak to się potoczy dalej i co też kryje się za tą zagadkowym zniknięciem Ethana Cartera, i muszę przyznać, że to naprawdę mi się podobało. Klimat gry to pomieszanie troszkę miasteczka Twin Peaks tutaj bym powiedział, że na przykład Piknik pod wiszącą skałą Petera Weira. Klimat jest bardzo taki oniryczny, bardzo taki senny, spokojny i tak jak mówię, to nie jest gra dla każdego. To jest gra, w którą po prostu wchodzisz w buty Paula Prospero i jesteś nim i nic nie wyrzuci cię z tego klimatu, z tej imersji z głównym bohaterem, i to jest gra, która po prostu jest można powiedzieć taka uspokajająca bardzo. Oczywiście te morderstwa krwawe, które znajdujemy, uspokajające nie są, ale gra się po prostu spokojnie, na luzie, bez nerwów, obserwuje się otoczenie, ogląda się to otoczenie i myślę, że to jest bardzo fajne podejście. Nie wiem, ile gra kosztuje na Steamie, niestety nie mogę wam powiedzieć, ponieważ dostałem ją za darmo. Niemniej jednak jest to jedna z ważniejszych polskich gier. Szkoda. Jedyna wada tej gry to to, że jest ona dosyć krótka, ale trzeba przyznać, że Polacy po raz kolejny pokazali, że potrafią zrobić nie tylko dobrą grę, ale i ładną grę, która może konkurować z największymi hiciorami spółek sklepowych. Także jest to według mnie dosyć spore uznanie dla ekipy pana Adriana Chmielarza, że potrafił coś takiego wykombinować, żeby to wyglądało lepiej niż wiele gier, które kupujemy za ciężkie pieniądze w pudełkach, a to jest oczywiście gra indie cyfrowa i naprawdę ona robi ogromne wrażenie. Słuchajcie, polecam was z całego serca, nawet jeżeli nie lubicie przygodówek, zobaczcie, jak The Astronauts poradziło sobie ze stworzeniem rewelacyjnego klimatu i rewelacyjnego otoczenia. Nie oczekujcie tutaj pościgów, strzelania, akcji, dynamiki. Gra nie jest dynamiczna. Gra z założenia prawdopodobnie miała być spokojna i to się zdecydowanie udało. Klimatyczna muzyka w połączeniu ze naprawdę świetną grafiką daje naprawdę dobry miks, który uspokaja no i taki jest, powiem wam szczerze, często taki lekki niepokój czujemy grając w tą grę, ale myślę, że to jest właśnie zamierzony efekt ekipy The Astronauts. Z całego serca mogę wam polecić, nawet jeżeli jesteście fanami The Call of Duty, myślę, że czasami warto się odciąć, spróbować czegoś nowego, czegoś, czego jeszcze nie było. Chociaż tak mi się wydaje, że gra jest składową
elementów z innych gier pozbieranych, z najlepszych elementów z innych gier pozbieranych do kupy i zapakowane właśnie w takie pudełeczko, które się nazywa The Vanishing of Ethan Carter. Niemniej jednak gra jest warta uwagi. Wspieramy polski przemysł, także przynajmniej ja wspieram polski przemysł growy, także jeżeli bym nie dostał za darmo, na pewno bym kupił. Polski rynek deweloperski staram się wspierać, zawsze staram się kupić tą grę, jaka wychodzi polska, nawet jeżeli jest to hała, bo polskie, bo po prostu polskie, bo jestem patriotą i trzeba pomagać rodzimym studiom. Niemniej, słuchajcie, The Astronauts i ekipa pana Adriana Chmielarza zaczyna wyrastać nam na bardzo dobre studio i mam nadzieję, że wkrótce przekonamy się przy okazji kolejnej gry, na co ich jeszcze stać i co jeszcze mogą ciekawego pokazać. Mam nadzieję, że studio kiedyś będzie mogło konkurować z CD Projektem nie tylko pod względem budżetowym gier, ale jakościowym, bo jakościowo ta gra jest naprawdę bardzo dobra i no i muszę przyznać, że czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Grając w gry już tyle lat, tego typu widoczki, które zobaczyłem w Ethanie Carterze, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Myślę, że to jest, jeżeli jesteś, nie wiem, jakimś fanem głównie obrazków, czyli głównie chłoniesz grę oczami, na pewno nie będziesz czuł się zawiedziony, a i fabularnie też nie jest źle, też jest bardzo dobrze, także jak najbardziej mogę polecić. Gra jest w pełni zlokalizowana, czyli mamy i dialogi, i napisy po polsku. Ja niestety grałem z angielskimi dialogami, niestety, bo nie gram zazwyczaj z polskimi dialogami, także nie widziałem, nie słyszałem, jak polskie dialogi brzmią, ale tłumaczenie, są napisy, także też bez problemu można wszystko zrozumieć, co i jak. Zdecydowanie z całego serca Wam polecam. Jeszcze raz dziękuję panu Adrianowi Chmielarzowi z The Astronaut za wysłanie mi klucza do tej gry. Naprawdę spędziłem fajnie czas grając w Waszą grę. No i oczywiście wielki szacun za grafikę. To po prostu. To tyle. Zapraszam Was do zagrania w The Vanishing of Ethan Carter. Naprawdę warto. No i wspieramy polski przemysł deweloperski, bo przecież wszyscy chcemy, żeby w Polsce powstawały dobre gry. I to tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się, do następnego. Cześć. La